Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Jest to sklep internetowy, możecie oczywiście również odbierać osobiście modele, zamówienia. Sklep mieści się w Warszawie pod adresem strony internetowej www.tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, witam również widzów mojego kanału, którzy jeszcze nie zasubowali mojego kanału. Zachęcam Was do tego, to naprawdę nie będzie nic bolało, a jak zaznaczycie dodatkowo dzwonek, będziecie informowani na bieżąco o nowościach na kanale, a Wasz sub na pewno przyda mi się do rozbudowy mojego kanału, chociażby do prowadzenia streamów. Każdy Wasz sub to jestem bliżej do kolejnej opcji umożliwiającej na przykład streamy, live na moim kanale. To tyle, a Wam od razu z góry podziękuję. Bohaterem dzisiejszego filmu, unboxingu, będzie kolejny model od ukraińskiej firmy Unimodels. Tutaj widziałem, fajna dyskusja też pojawiła się po unboxingu. Posłuchajcie, kołowo-gąsienicowego czołgu BT-7, model 1935 rok. I dzisiaj właśnie prezentuję Wam od razu samochód pancerny sowiecki BA-10. Będą oczywiście też inne wersje tego samochodu. Model ukrywa się pod numerem 319. Z drugiej strony pudełka widzimy malowanie. No, jedno z wielu malowań na kolor zielony, bez żadnego opisu, jak ten samochód, gdzie był używany. Tu nie mamy jeszcze, skąd się wziął. Mamy w języku, posłuchajcie, ukraińskim opis tego modelu, a w języku angielskim, jak i również w języku niemieckim. No i tutaj mamy kilka ciekawych takich opisów, że od 1938 roku został ten samochód budowany BA-10. Posiadał armatę 45 mm i dwa karabiny maszynowe 7,62. I wyprodukowano, posłuchajcie, z tego co widzę, 2079 wozów tego typu. Sporo. A teraz zaglądamy do pudełka. Ja już też wcześniej się przygotowałem i rozciąłem torebkę sobie, tą, którą nazywam torebką ryżową. Brakuje ryżu, możemy gotować w garnku, a zaczynamy oczywiście od zerknięcia na instrukcję. Te modele nie są skomplikowanymi modelami, w każdym razie ten model, jeżeli osoba, która jeszcze nie ma doświadczenia w sklejaniu modeli, może spokojnie, powyżej 14 roku życia oczywiście, spokojnie może kupić model BA z samochodu, tym bardziej nie powinna mieć problemu ze złożeniem. No, tu mamy taką krótką monografię teraz samochodu, podobnie jak na pudełku. Mamy dwie ramki A z kołami, mamy ramkę B, która również jest używana w modelach gazów, które produkuje Unimodels. Mamy również gumowe opony, ramka z kadłubem, od razu z wieżą. I co tutaj dalej mamy? No i mamy bardzo dobrze rozrysowaną, posłuchajcie, instrukcję. Ja ten model swego czasu sklejałem, nie ma najmniejszego problemu ze złożeniem tego modelu. Osoby, które chcą oczywiście odwzorować dokładnie ten model, ponieważ to są ramki jeszcze z tego, co właśnie jeden z subskrybentów w komentarzu napisał, najprawdopodobniej te ramki należały do firmy Skif rosyjskiej i zostały przez Unimodelsa odkupione. No i teraz te modele pojawiają się pod marką Unimodels, ukraińskiej firmy. Tutaj właśnie po prostu brakuje na kadłubie, jak i również na wieży nitów, czy też śrub. Akurat nie jestem pewien, czy Rosjanie nitowali, czy śrubowali elementy. To możemy poszukać spokojnie w internecie. Ale w każdym razie powiem Wam, że ten model naprawdę bardzo fajnie się składa, bez żadnego problemu. Jakie mamy, proszę bardzo, tutaj malowania.
Wiosna 43 rok i przypuszczam, że jest malowanie na kolor zielony. Następnie mamy oseń, czyli mamy jesień 41 rok i lato 43 rok. A na ilustracji mamy narciarzy. I ciekaw jestem, dlaczego tutaj na przykład producent nie zaproponował nam roku 39, kiedy Sowieci napadli, dokonali agresji na Finlandię. A szkoda, powiem szczerze. Chyba że któraś z tych dat, na przykład 40, ale to już jest 41 rok, to już po prostu Rosjanie dostawali batu od po prostu Wehrmachtu. Cała instrukcja. Teraz co znajdziemy w pudełku, jeżeli chodzi o ramki. To są dwie ramki, proszę bardzo, a jedną od razu tutaj odłożę. To jest ramka, na której znajdziemy elementy właśnie części układu, karabin, haki. Mamy tutaj felgi również, elementy do zamontowania, połączenia tych felg. Z tyłu mamy podwójne, pamiętajcie, koła na dwóch tylnych osiach. To jest trzyosiowy samochód. No i tak się prezentują ramki. Może nie jest to jakaś super rewelacja, ale ten model ma już naprawdę sporo lat. Następna ramka to będzie ta ramka, która jest zapożyczona od Gaza. I to jest ramka, która jest używana też w modelu 318. I tutaj musimy tylko zgodnie z instrukcją skrócić tą ramę nożykiem, ewentualnie po prostu cążkami, następnie opiłować. I tu znajdują się elementy właśnie podwozia, czyli widzimy, że tutaj mamy wały, mamy przednie zawieszenie, rurę wydechową, zderzak. Tu tak samo mamy imitację silnika. To należy troszeczkę zaszpachlować i to wszystko, powiem Wam. No i tu mamy błotniki. Elementy czysto zrobione. I tak jak mówiłem, te modele nie sprawiają jakiegoś wielkiego problemu. Teraz mamy najważniejszą tak naprawdę ramkę, to co widzimy na modelu. I tu właśnie mamy kadłub, który nie jest no jest bardzo gładki ten kadłub. Jak zobaczycie sobie zdjęcia samochodów pancernych BA, to one mają tutaj linię podziałów, blach, mają również, posłuchajcie, zobaczymy, czy tu blaszka jest i czy w blaszce może są jakieś elementy. W każdym razie mamy linię podziałów, mamy nity. Jeżeli ktoś chce, no to należy je po prostu już we własnym zakresie dorobić. Tu mamy tył zaokrąglony w tym modelu, bo to jest BA10. Tu mamy front, gdzie montujemy również karabin. No i tu mamy elementy na wieżę, które zakładamy. To jest lufa. Lufa jest oczywiście w sklepie dostępna metalowa od firmy RB Model. To tak naprawdę trzeba od razu wymienić. Tu mamy jarzmo, błotniki na tył. Tutaj widzimy, musimy te elementy już musimy ściąć z tej strony, wyszlifować delikatnie. Są to wejścia boczne do samochodu. No, widzę, że niektóre elementy faktycznie trzeba od drugiej strony troszeczkę podszpachlować, ale posłuchajcie, to jest dosłownie chwila roboty. Tu mamy podwozie, do którego montujemy ramę, skrzynkę, którą gdzieś montujemy najprawdopodobniej pod karoserią. No i tak prezentuje się ten model, powiem Wam. Nie ma za dużo części. Tutaj mamy dodatkowe właśnie takie klapy, które montujemy na masę, po bokach maski silnika. I teraz tak, co my tu mamy? No niestety, wiecie co, Unimodels nie dodał żadnych tutaj blaszek. No, może zdziwiłem się trochę. Myślałem, że są. Tak prezentują się opony. Już widzę, że troszeczkę już gorzej wyglądają w porównaniu z tymi, co ja pamiętam sklejałem. Są na pewno zrobione z innego tworzywa.
i trzeba je trochę poczyścić z nadlewek. Tych opon mamy tyle, ile posłuchajcie, czyli mamy przód, 2 opony, następnie na tył, bo to są już podwójne. Idealnie i chyba mamy tak, to są tył, zostaje nam 1 opona zapasowa. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich, ale w każdym razie mamy oponę zapasową. I teraz, tu jeszcze jest, przepraszam, czyli to nie będzie taki zapasowa, a może i zapasowa, bo mamy tak, z przodu mamy 2 opony, z tyłu mamy 2 osie po 2 koła, tak, i tu zostają nam 2 opony, czy możemy je wykorzystać jako zapas. A tu prezentuje, tak się prezentuje, widzę, że tu jest po prostu BA10 Armored Vehicle i mamy taką zbiorczą, posłuchajcie, chyba do wszystkich BA, kalkomanię, ale na pewno one umożliwią też, posłuchajcie, jak sobie zdjęć poszukamy, bo tu jakiś jest napis propagandowy, widzę. Tak prezentują się. Tu mamy też kalkomanie fińskie, więc jak ktoś dorwie na przykład fiński, zdjęcie BA10 tego fiński, to w tym momencie, i tu się widzę też do 365. Nie pamiętam, co to jest 365. Mamy zamazany ten model. W każdym razie tutaj mamy po prostu BA. Tu mamy różnego typu napisy. Numery. Może być tak, że po prostu jest dwa nawet modele, które nadają się do, posłuchajcie, oznaczenia. Mogą się różnić wieżą, bo tu mamy wieżę cylindryczną. Właśnie wieży nie pokazałem. No niestety włas nie otwiera się. Tutaj mamy oczywiście element, który wkładamy do góry karoserii. Tu podklejamy oczywiście do wieży, żebyśmy mogli ją obracać. A tu mamy tylne, nie, to jest na przód, posłuchajcie. To są klapka na przód. Odsunę, bo widzę, kamerka ma problemy ze skupieniem się. To jest na przód, 2 klapy do chłodnicy silnika. A to jest jarzmo armatki i karabinu. Posłuchajcie, no i to by było na dzisiaj tyle. Model w starym technologii wykonany, ale naprawdę bardzo mile się go składa. Jak widzicie, tu są mniej więcej gdzieś pokazane nity, czy też śruby, które po prostu jesteśmy tak samo. Tu musimy, i oczywiście musimy ten uchwyt też zaznaczyć, bo tutaj na przykład ktoś może będzie chciał wejść wyżej i tak samo tak zwaną klamkę, tak? To musimy niestety i tak samo na wieży widzimy, trzeba po prostu we własnym zakresie z cienkiego druciku, na przykład takiego, dorobić sobie pewne elementy łącznie z nitami. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę miłego dnia albo wieczoru, w zależności od pory dnia, w jakim oglądacie ten film. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, zapraszam do sklepu, link znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.